Kod na grę otrzymałem od Cenegi, jednak nie ma on wpływu na końcową ocenę gry. W 2007 roku ukazał się Final Fantasy Crisis Core na PSP. Gra była przygotowana pod granie mobilne i sprawdzała się na małym ekraniku świetnie. Sam pamiętam, że ukończyłem grę z wielką przyjemnością. Czy dziś po latach wydanie remake'u na duże konsole było dobrym pomysłem? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Final Fantasy Crisis Core Reunion, remake'u gry z PSP. Zapraszam. Zacznijmy od tego, czym nie jest Final Fantasy Crisis Core Reunion. To nie jest gra w stylu Final Fantasy VII Remake. To zupełnie inny tytuł, choć oferuje singlową rozgrywkę, jest ona zorganizowana trochę inaczej. Twórcy nie pokusili się o rozbudowanie tego, co było na PSP. To w zasadzie to samo, tylko przeniesione na duże konsole. Nie spodziewaj się też fantastycznej oprawy, niesamowitych cutscenek. Gra zrobiona była na niskim budżecie i to niemal widać na każdym kroku. Większość pracy i tak została już wykonana przy Final Fantasy VII Remake, więc tutaj mamy w zasadzie korzystanie z asetów tejże gry. Ale nie znaczy, że jest to zła odsłona. Na PSP święciła triumfy i dziś można się w niej zatracić na wiele godzin. Pod warunkiem, że będziesz w stanie przymknąć oko na kilka aspektów produkcji. Tytuł opowiada o Zaku, jest to późniejszy przyjaciel Clouda z Final Fantasy VII. Gra jest prequelem wydarzeń z siódemki i dzieje się 7 lat przed przygodami Clouda. Zak należy do formacji Soldier, w której wykonuje przeróżne misje. Po drodze spotkamy wiele znajomych mord. Pojawi się Sephiroth, młodziutka Yafi, Aerith i wiele innych, których poznamy lepiej dopiero w Final Fantasy VII. Wbrew pozorom tytuł został bardzo sprytnie pomyślany. Zastanawiałeś się, skąd Cloud ma swój ogromny miecz? Jak Cloud poznał się z Zakiem? Crisis Core ma na to odpowiedzi, jak i na wiele innych zagadek. Jednakże najbardziej docenią historię osoby obeznane z siódemką. To też zalecałbym zagranie w Crisis Core po siódemce, a nie przed. Wtedy wszystko ładnie się łączy ze sobą. Można sporo dowiedzieć się o historii postaci, choć wiele z tych historii jest nakreślonych trochę na kolanie, na przykład młodziutkiej Yafi, którą spotykamy w opcjonalnych misjach. Tak czy tak, główny wątek fabularny jest świetny, a zakończenie mocne, dlatego warto grę poznać. Obok trybu fabularnego, który jest dość krótki, posiadamy 300 misji, teoretycznie opcjonalnych, o których zaraz powiem. Jeśli skoncentrujemy się na głównym wątku, przed nami 10 rozdziałów. Chciałbym napisać napakowanych akcją, ale napakowanych ciekawymi zdarzeniami i znajomymi mordami. Może tak będzie lepiej. Wspomniałem o misjach. Tak, misje wybieramy z save pointów. Jest to rozgrywka, której rodowód widać, że był w konsoli przenośnej. Są szybkie, krótkie i niestety koszmarnie powtarzalne. Zak zostaje wrzucony na jedną z kilku map i wierzcie mi, że przez 300 misji każdą z tych map znienawidzicie, bo w zasadzie jest ich kilka rodzajów i wszystkie są takie same. Na mapie mamy końcowego bossa i skrzynki. Jeśli chcemy przed pokonaniem bossa, możemy pokusić się o poszukanie skrzynek, w których wypadną przeróżne przedmioty potrzebne później. Na mapie czekają nas też opcjonalne randomowe pojedynki z przeciwnikami, ale misję zamyka pokonanie bossa, który zazwyczaj ma jakiś rzadki przedmiot. Część z misji można skończyć nawet w minutę, ale wraz z kolejnymi zadaniami rośnie ich poziom trudności symbolizowanej przez gwiazdki od 1 do 10. Oznacza to, że na wyższych poziomach spotkamy potężnych przeciwników i nie mniej potężnych bossów. Wtedy długość trwania danej misji może się rozciągnąć do kilkunastu minut, w zależności od tego, jak jesteśmy napakowani. Nie ma też dostępu do wszystkich misji od razu, pojawiają się one sukcesywnie z kolejnym progresem. Część z nich da nam ultra rzadkie materie, np. samony, część specjalne materiały do fuzji, o czym zaraz powiem, a część otworzy nowe sklepy. Tak czy tak, każda misja daje nam jakiś prezent. Niestety misje są powtarzalne do bólu. Mają inną nazwę, może rzucą nas do innej mapy, ale szybko ogarniamy, gdzie są triggerowane randomowe pojedynki i jak ich unikać, jeśli szkoda nam na nie czasu. Lokacje może i są ładne, ale puste do bólu. Twórcy mogli postarać się, aby te mikroskopijne lokacje dopakować detalami, ale nie, bieda bije z ekranu niemal w każdej sekundzie Crisis Core. W późniejszym czasie, jeśli umiejętnie będziemy zarządzać bohaterem, nasza postać może stać
stać się Terminatorem, niszczącym jednym atakiem nawet 5 wrogów na misji za 9 gwiazdek. To powoduje, że wkrada się potworna nuda. Nawet nagrody nie są w sumie nic warte, jeśli masz idealnie już dobrane materie do przechodzenia przez misję jak czołg. Jedynie bossowie jeszcze są coś warci, ale takich, których pokonujesz dłużej niż 4-5 szlagów, jest już niewiele. Nuda powoduje, że zaczynasz omijać randomowe pojedynki, aby doskoczyć jak najszybciej do bossa, ubić go i do następnego, i tak w kółko. Czasami kilka misji sili się na jakąś bieda fabułę, jak ta z Yafi, ale nazwanie tego historią jest obrazą dla wszystkich historii świata. Nie dość, że ciągnie się to przez kilkanaście misji, to zawsze kończy się tak samo. Dopiero w ostatniej misji Yafi łaskawie powie coś innego niż we wszystkich wcześniejszych misjach. Szkoda, że nie rozwinięto tych wątków. Czułem tutaj ogromny niedosyt i potworne zmęczenie powtarzalnością. Gra stoi walką. Zrealizowano ją trochę w innym stylu niż Final Fantasy VII Remake. Walka nadal jest w czasie rzeczywistym, mamy szlagi mieczem, które od tyłu zadają przeciwnikowi obrażenia krytyczne. Dodatkowo możemy użyć do 6 materii, które możemy wykorzystywać w walce. Może to być materia pasywna, np. dodająca HP, albo ofensywna, dodająca jakiś cios czy czar. Do tego jeszcze wrócę. Walka toczy się na niewielkiej arenie, gdzie próbujemy zaciukać ich, zanim oni zaciukają nas. Fajnym bajerem jest ruletka w górnym lewym rogu ekranu. Cały czas trwa losowanie. Jeśli wylosujemy 3 takie same obrazki, możemy uzyskać różne efekty, np. czasową nieśmiertelność czy rzucanie czarów bez użycia many. Ale najlepsze są ciosy specjalne, które odpalają animację, w której bohater wykonuje jakiś potężny cios. Jest to odpowiednik limit breaków. Nie wszystkie postacie przywołują ciosy, niektóre dają tylko jakiś status. Czasami może to być ulepszenie jakiejś materii i oczywiście do tego jeszcze są samony. Jeśli wylosujemy takowego, odpala się animacja i tutaj no niestety należy się kop w zad deweloperowi. Przywoływanie samonów to animka CGI wzięta żywcem z PSP i przeskalowana przez sztuczną inteligencję. Wygląda to kiepsko i amatorsko. Nie no serio, sam jestem w stanie lepiej te animki przeskalować niż to, co zostało zrobione. Dlaczego nie ma animacji w czasie rzeczywistym? Przecież w 7 były. Wspominałem, że gra była robiona przy budżecie wartości 18-letniego Passata? No to macie odpowiedź. Tak czy tak, walka toczy się aż ostatni z przeciwników padnie. Jak padnie, dostajemy punkty, bonusy i pieniądze oraz coś, co się nazywa SP. Jest to ważna waluta, ważniejsza niż gile. No właśnie, kolejnym fajnym patentem jest Materia Fusion. To łączenie materii, aby stworzyć je jeszcze potężniejsze albo aby stworzyć zupełnie nowe materie. Każda z nich ma swój pasek expa. Im więcej gwiazdek, tym jest lepsza. W Materia Fusion możemy je dodatkowo dopakować, na przykład stworzyć taką, która da nam 500% energii życiowej, albo taką, która dopakuje ciosy zadające po 40-50 tysięcy obrażeń w jednym szlagu. Niestety twórcy trochę przeholowali z łatwością. Materii zdobywamy multum i dość szybko możemy stworzyć sobie killerski zestaw, który rozszarpie niemal każdego przeciwnika. Wspominałem o tym wcześniej. Po prostu wybieramy materie, które nam pasują i pakujemy je do oporu. Jeśli dorzucimy do postaci materie zwiększające obrażenia ze standardowych 9999, to już jesteśmy niemal królem ringu. A można to osiągnąć dość szybko i dość niskim kosztem. No i gra staje się wtedy przeraźliwie prosta i nudna. Wyzwania nie stanowi niemal żadnego, poza niektórymi, podkreślam to, niektórymi bossami, którzy wymagają od nas więcej niż naciśnięcia 2 przycisków, aby zakończyć walkę. Jeśli chodzi o oprawę, oj, bieda i jeszcze raz bieda. Jedynie postacie wyglądają fajnie oraz niektóre cutscenki renderowane na silniku gry, które dorównują temu, co widzieliśmy w 7, ale podkreślam niektóre. Cała reszta to już niesamowita bieda. Każda lokacja straszy pustką i choć były one przeniesione z PS4, z Final Fantasy VII Remake, no to jednak na PS5 oczekujemy czegoś więcej. Większość budynków wygląda jak modele z kartonu. Jakikolwiek obiekt na scenie, nie będący stałym elementem, witamy z otwartymi ramionami. Wstyd, że tak to pokpiono. Gra mogłaby z powodzeniem ruszyć na PlayStation 3. Całe szczęście wszystkie dialogi są mówione, bo wcześniej chyba część była w formie napisów, ale to i tak nie ratuje sytuacji. Obrazu nędzy i rozpaczy dopełniają kiepsko przeskalowane filmy CG. Zobaczcie ten początkowy, przypomina mi się YouTube w 240p. No panowie, no tak się nie robi ze swoją sztandarową serią, toż to obraza graczy. Choć przyznam, że część z filmów jest lepszej jakości,
ale nadal nie jest to 2160p i widać, że skalowanie było srogie, ale i tak scenki CGI w każdej formie w Final Fantasy to czyste złoto. Z łaski na pociechę dodano odbicia SSR i one są fajnie wmontowane, bo widać na metalowych podłogach, że wszystko się odbija. Gra na PlayStation 5 działa w 60 fps, ale wygląda jakby i wynik 120 klatek na sekundę był tutaj do osiągnięcia. Tak czy tak można przymknąć oko na puste i mikroskopijne lokacje, jednak podczas wykonywania 300 misji wierzcie mi, że nie będziecie mogli na nie więcej patrzeć. Ale, pomimo minusów gra się w to naprawdę fajnie. Spędziłem z nią 19 godzin, co pokazuje jednak, że mnie wciągnęło. Fajna jest historia pokazująca przeszłość dobrze znanych bohaterów, wyciskająca łzy z oczu końcówka, dobre pomysły z Materia Fusion, no i część, naprawdę niewielka część z misji jest niezła. Nie ma sensu stawiać na Crisis Core Reunion krzyżyka. Dla fanów Finala 7 to absolutny must play. Twórcy mogli grę przearanżować tak, aby było to dostosowane do dzisiejszych standardów. Niemal w każdej chwili masz wrażenie, że to gra mobilna wciśnięta na dużą konsolę. Szkoda, że tego nie poprawiono. Nie dopakowano oprawy, nie powiększono wątku fabularnego i dużo bym mógł wymieniać, co by można było, ale niestety nie jest. Tak czy tak gra oferuje ciekawy, wciągający gameplay w dość biednej oprawie, ale jeśli Final jest twoją grą życia, nie ignoruj Crisis Core, bo nie dość, że kanoniczny, to ciekawie pokazujący wydarzenia z przeszłości. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz recenzję Final Fantasy VII Remake.